Ciao a tutti! Dzisiaj vlog z mojego mieszkania, jak widać, bo dzisiaj nie będę Wam pokazywać ciekawych miejsc, dzisiaj opowiem Wam o kilku ciekawostkach, o kilku rzeczach, które mnie osobiście zaskoczyły, kiedy przyjechałam do Włoch i kiedy tutaj zamieszkałam i o których wcześniej myślałam inaczej. Ok, więc kilka różnic, kilka ciekawostek. Jeżeli chcecie zabłysnąć przed znajomymi wiedzą, zapraszam. Ach, i wspomnę jeszcze, bo we wszystkich poprzednich vlogach zapomniałam poprosić Was o subskrypcję i o zostawianie komentarzy z pytaniami. Na przykład będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na Wasze pytanie, jeżeli macie jakieś. Zaczynamy. Zaczniemy chyba od kulinariów, bo to jest chyba rzecz, która jest najbliższa każdej kulturze, nie tylko włoskiej. Każdy wie cokolwiek o włoskiej kuchni. Więc na początek opowiem o najpopularniejszym, najsławniejszym deserze, czyli jak się nazywa ten deser? Wypowiedzcie głośno to słowo. No właśnie, zapewne powiedzieliście tiramisu. Niestety, tutaj jest odwrotnie niż z Wingardium Leviosa. Mówimy Leviosa, tiramisu. Akcent jest na końcu słowa. Mówiłam kiedyś tiramisu, bo to jest tak, jakbyśmy wypowiedzieli to po polsku po prostu, ale we Włoszech będziecie słyszeć tiramisu i na tym słowie jest też akcent na końcu. Co więcej, to słowo coś oznacza. Nazwa tiramisu ma logiczne i piękne wyjaśnienie, znaczenie. Tiramisu. 3 słowa. Tira od tirare, czasownika, który oznacza ciągnąć, podciągać. Mi, mnie. Su, do góry. A więc nazwa tego deseru oznacza podciągać mnie do góry, czyli coś, co poprawi mi humor. Ma sens. Następną dziwną rzeczą na liście kulinarnych wybryków jest pizza pepperoni. Każdy z nas zna pizzę pepperoni, uwielbia. Jest to chyba jedna z najczęściej wybieranych pizz, na przykład w Polsce albo w Nowej Ameryce. Na przykład na każdym filmie widać tę pizzę. Z tym, że we Włoszech ta pizza nie istnieje, a już na pewno pod tą nazwą nie znajdziemy pizzy z plasterkami z salami na górze. Dlatego, że pepperone czy pepperoni w pluralu po włosku znaczy po prostu paprykę, warzywo paprykę, a nie kiełbaskę. Ta nazwa wzięła się oczywiście z Ameryki, w której kiedyś na początku XX wieku pojawiły się sklepiki włoskie i tam sprzedawano kiełbaskę, w której były użyte te papryczki ostre, tak zwane peperoncini. No i Amerykanie tak zaczęli nazywać tę kiełbasę pepperone. No i tak się przyjęło na całym świecie, no ale tutaj nie ma to sensu. Ewentualnie jak znajdziemy pizzę pepperoni, no to dostaniemy pizzę z papryką, a chyba nie o to nam będzie chodziło, także uważajcie. No ale co dziwne, dla nas można tutaj znaleźć pizzę na przykład z ziemniakami, prawda? To już był cały vlog o pizzy z ziemniakami, do której nie byłam przekonana, jak tutaj przyjechałam, ale potem się przekonałam, bo jednak działa to, ma to sens, to połączenie. Oczywiście najczęściej wybieraną i uwielbianą pizzą przez Włochów jest pizza margherita, czyli ta najbardziej klasyczna i ona nazywana jest też la regina delle pizze, czyli królowa pizz. I na temat jej powstania krąży wiele legend, ale do końca nie wiadomo. Najpopularniejsza legenda mówi o tym, że ta pizza została stworzona i nazwana dla królowej Margherity, która w XIX wieku pojechała z wizytą do Neapolu, no i tam właśnie dostała tą pizzę i rozkoszowała się tą pizzą, bardzo jej się spodobały też kolory na tej pizzy, które jej przypomniały flagę Włoch, no bo na Marghericie jest sos pomidorowy czerwony, mozzarella biała i bazylia zielona. No, a więc ma to sens, jest to ładna historia, także wielu ludzi zaczęło ją powielać i teraz to jest taka najchętniej wybierana opcja, jeżeli chodzi o historię Margherity, ale nie jest to prawda historyczna, jakby nie jest to podparte naprawdę faktami. Aczkolwiek na tej pizzerii, w której królowa Margherita jadła te 100 lat temu, jest nawet tabliczka, która upamiętnia to wydarzenie, na której jest napisane: tutaj 100 lat temu powstała pizza Margherita. Następną rzeczą, która dla mnie była bardzo dziwna, ale też z drugiej strony fantastyczna, to było śniadanie we Włoszech. To już może wiecie, bo nie wiem, na wszelkich listach to się pojawia akurat ten fakt, że we Włoszech na śniadanie je się rzeczy słodkie i najbardziej popularną rzeczą są po prostu ciastka. I tutaj w supermarkecie są wielkie alejki, całe wypełnione po prostu torbami śniadaniowych ciastek. I na śniadanie je się 3-4 ciastka z kubkiem mleka, czy tam z cappuccino, albo z mlekiem z dodatkiem kawy, bo to jest inne niż cappuccino już. I tyle. No i ja po prostu nie byłam w stanie zrozumieć, jak oni mogą dotrwać potem do lunchu na 3 ciastkach.
ale w sumie daje się. No, już od kilku lat tutaj mieszkam, już powiedzieć, że naprawdę ciężko jest mi zjeść słone śniadanie rano, bo już tak się przyzwyczaiłam i jakoś, nie wiem, w Polsce śniadanie jest takie dość duże na początek dnia, no nie wiem, jajka, kiełbaski, coś tam, kanapki, prawda? A potem staramy się jeść mniej na kolację, a tu jest zupełnie odwrotnie. Śniadanie jest malutkie, ciastka w domu, albo fette biscottate, czyli takie jakby suchary, taki suchy chleb z dżemem, no i ta kawa, prawda? A na kolację je się mega dużo. I następna szokująca rzecz. Kolacja we Włoszech jest o 9:00, mniej więcej, no tak pomiędzy 8 a nawet 10. No ludzie przychodzą do restauracji też o 10:00 i jedzą o 10:00. O 7:00 nie ma nikogo w restauracji we Włoszech. Następna rzecz, jeżeli chodzi także o kulinarię. Jest dużo tych rzeczy o kulinariach do wspomnienia. Makaron jest tylko daniem pierwszym, nie jest daniem głównym. Jeżeli idziemy do restauracji, to zwykle zamawiamy najpierw przystawkę, którą tam się zwykle dzielimy. Później zamawiamy danie pierwsze, primo piatto w menu, czyli jakiś makaron, a później dopiero są secondi piatto, czyli główne danie. I to są jakieś, nie wiem, albo ryba, albo mięso, prawda? I dopiero potem jest deser. Bardzo często mi się zdarza siedzieć na lunchu albo na kolacji 3 godziny, dlatego że po prostu tyle wymaga zjedzenie tego wszystkiego. Oczywiście nie jest to wymóg zamówić i pierwsze, i drugie danie, ale często w menu jest tyle dobrego, że szkoda jest nie zamówić i nie skorzystać z tej tradycji. Następna rzecz. Sałatkę czy surówkę tutaj je się a nie w trakcie z innymi rzeczami. Ja jem to mięso razem z surówką, od razu, jakby nakładam na widelec wszystko i to jest dla mnie jeden kęs. A Andrea najpierw zjada swoje mięsko z ziemniaczkami, powiedzmy, klasycznie, a dopiero jak skończy, zabiera się za sałatkę. Jaka jest przyjemność jedzenia samej sałaty? No nie wiem, dobrze można przyprawić niby, okej, ale jaki jest sens jedzenia samej sałaty? Aczkolwiek też to oczywiście zależy od osoby. Na pewno nie jest tak, że wszyscy Włosi dokładnie tak jedzą, ale zauważyłam taką tendencję. Kolejna rzecz, o której wspominałam już w innym vlogu całym poświęconym kawie, jest właśnie fakt, że tutaj nie pije się dużej kawy z mlekiem po obiedzie albo po kolacji, ogólnie po południu, tylko rano do tego słodkiego śniadania. Dla mnie to było normalne, jak mieszkałam w Polsce, że nie wiem, po obiedzie, nie wiem, o każdej porze dnia, ogólnie kawa to była kawa z dużą ilością, powiedzmy, mleka, tak. Tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żeby wypić cappuccino po tej, powiedzmy, umownej 12:00, chyba że jest zimno i ktoś, nie wiem, o 17:00, jakby nie po obiedzie od razu, tylko jako przekąska, powiedzmy, wieczorem sobie wypije cappuccino, bo jest na przykład zimno na podwórku. Kolejna szokująca rzecz. Przygotujcie się, we Włoszech nie ma Starbucksa. Tutaj na kawę idziemy do barów, których jest tutaj milion. Na każdym zakręcie, na każdym kroku. Bardzo dziwną ostatnią rzeczą a propos kulinariów, powiedzmy, jeszcze to się mieści w tej kategorii, jest fakt, iż tutaj w barze można kupić mleko. Wieczorem, jak nie mam mleka w domu i na następny dzień na rano potrzebuję do mojego cappuccino codziennego, porannego, mogę iść do baru, jak wszystko inne jest zamknięte, a bary są otwarte zwykle dłużej niż takie spożywcze. Mogę iść do baru i po prostu poprosić o karton mleka albo butelkę mleka. Serio. Dziwne, nie? No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kategorię żywieniową, gastronomiczną. Czas przejść do innych kategorii życiowych. A więc na początek może wspomnę o czymś, czego nie cierpię w kulturze włoskiej. Mianowicie to, że tutaj nie zdejmuje się butów, jak się wchodzi do domu. Też jest to zależne oczywiście od tego, jak kto prowadzi swój, że tak powiem, dom i czego wymaga. Na przykład u nas w mieszkaniu zawsze zdejmujemy buty i goście też zdejmują buty, bo ich o to prosimy. To kompletnie normalne wchodzić po prostu w butach wszędzie, do łazienki też, w kuchni do łazienki. No problem. No nie wiem, dla mnie to jest problem. Kolejna rzecz, która zaskoczyła mnie we Włoszech, nie wiedziałam o niej wcześniej. W każdej
włoskiej łazience musi być, koniecznie, nawet nie wiem, w najgorszym chyba, nie wiem, slumsie będzie bidet w łazience. Włosi nie potrafią w ogóle wyobrazić sobie życia bez tego bidetu. Andrea, jak przyjeżdżał do Polski w odwiedziny i widział łazienkę bez bidetu, to po prostu zalewały go zimne poty. I pytał mnie, jak ja jestem w stanie żyć, jak my Polacy jesteśmy w stanie wytrzymać bez bidetu. No odpowiadam mu wtedy, że no nie ma, jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Tak jak Ty jesteś przyzwyczajony do bidetu. Muszę powiedzieć, jest to bardzo wygodny sprzęt w łazience, wiadomo do czego służy. Historia bidetu akurat wywodzi się z Francji, w której bidet powstał dla prostytutek, które tam się odświeżały, że tak powiem, przed czy po pracy. A tutaj się przyjął dla wygody ogólnie. Można sobie w nim umyć też stopy, nie wiem, jak jest lato, jest gorąco. Jest to naprawdę taki big deal. To jest ważna rzecz tutaj. To musi być, jak mieszkałam w Hiszpanii na Erasmusie, to moja koleżanka Włoszka dzwoniła do mamy i opowiadała jej o naszym nowo wynajętym mieszkaniu. No i pierwsze pytanie mamy to było, czy jest bidet w łazience. Skoro już opowiadam o włoskich domach, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że w każdym domu, tak samo jak z bidetem, potrzebna jest też klimatyzacja, którą widać tam za mną na ścianie pod sufitem. W lato nie da się spać bez klimatyzacji, przynajmniej dla mnie jest to niemożliwe. Niektórzy Włosi lubią, ja nie dam rady, po prostu budzę się w środku nocy zlana potem, jest to ohydne. Teraz wspomnę Wam o czymś znów lingwistycznym, może troszeczkę śmiesznym. Chodzi mi o to słowo tutaj, które wypowiada się tak, jak się domyślacie. Zdarza mi się usłyszeć to słowo tak normalnie, wyrwane z kontekstu w moim polskim mózgu i tak się wzdrygnąć, ale tutaj znaczy to po prostu zakręt. Jest wiele innych pięknych przekleństw po włosku, które słyszy się na początku dziennym wszędzie tak wykrzyczane. Kolejny fakt, tutaj jest siesta. Nie nazywa się tego oficjalnie siestą, tak jak w Hiszpanii, ale jest, więc powiedzmy tak między 12:30 a 16 czasami wszystko jest zamknięte. Może przesadziłam z tą 12:30, 16, ale tak coś w stylu 2 godzin, 2,5 godziny. Wszyscy wtedy idą na obiad. Nie chodzi tutaj tylko o pauza pranzo, czyli o przerwę na obiad właśnie, ale także o to, że szczególnie w miesiącach letnich jest w tych godzinach bardzo, bardzo, bardzo gorąco i ciężko się pracuje po prostu i dlatego oni sobie wtedy robią przerwę. No dziwne jest to dlatego, że oni potem bardzo późno kończą pracę. Nie tylko o 17, tylko później, ze względu właśnie na tą pauzę pranzo. No i może ostatnia rzecz na dziś, która mnie też trochę szokowała i było mi trochę z tym niezręcznie, to było to, że tutaj na ciao, na przywitanie się i na pożegnanie się daje się buziaczka w policzek. Nie tylko z najbliższymi przyjaciółmi, ale tak też z takimi znajomymi po prostu. Mężczyzna z mężczyzną też, mężczyzna z kobietą, to normalne te buziaczki. Dla mnie było niezręcznie na początku z tym. Ale teraz już się jak zwykle, jak do wszystkiego, przyzwyczaiłam. Oni mają mniej dystansu do tego, żeby, do dotyku takiego, prawda, w jakichś tam społecznych sytuacjach. Tym chyba skończę mój dzisiejszy wywód, bo i tak jest pewnie za długi już. Ale mam nadzieję, że że uchyliłam Wam rąbka jakiejś tajemnicy, może nie wiedzieliście o tych wszystkich rzeczach, nie byliście, może zaskoczyło Was co nieco, tak jak mnie, jak tu przyjechałam, bo ja o tych rzeczach nie wiedziałam przed przyjazdem tutaj. I będziemy się widzieć w następnym vlogu, jak zwykle. Dziękuję za oglądanie i proszę Was o subskrypcję i o zostawianie komentarzy pod vlogami, bo bardzo to pomoże dla rozwoju mojego kanału. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Ciao!